Antonia Hill, located in Ruda Śląska, in the heart of Katowice agglomeration. Antonia Hill is a showcase of the transformation of a heap into a public space. The Antonia Hill Regeneration Project is an example of good cooperation between all actors. It is an example of the interest of residents and an example of phytoremediation technology. The goal was to transform the zinc waste dump in the city center into an attractive public space safe for the residents who use it. The revitalization was implemented within the international project LUMAT, implementation of sustainable land use in integrated environmental management of functional urban areas. With the significant support of the city of Ruda Śląska and in close cooperation with the IETU, Institute for Ecology of Industrial Areas, during phytoremediation application. Regeneration was carried out in 2016 to 2019. How phytoremediation was designed and applied tells Professor Marta Pogrzeba, IETU Director. Tak, prowadziliśmy metodę, którą tu w Instytucie opracowaliśmy. Oczywiście to nie była nowa metoda, bo znana generalnie jest w Europie. To jest tak zwana fitostabilizacja wspomagana, czyli najpierw wprowadzenie dodatków doglebowych do gruntu, żeby ograniczyć mobilność, biodostępność metali ciężkich. Natomiast później, po tym jak one są już zestabilizowane, te metale, czyli mówiąc kolokwialnie, nie poruszają się, nie przechodzą z jednego miejsca w drugie, ale też jednocześnie są stabilne i związane na stałe, jest to wysianie odpowiednich gatunków traw niskorosnących. No i wydaje się tą metodą bardzo prostą, natomiast to jest ponad 20 lat badań prowadzonych w Instytucie, dlatego że takie tereny zanieczyszczone różnymi metalami, czyli tak zwane bardzo silnie zanieczyszczone, są ciężkie generalnie do zagospodarowania z uwagi na fakt, że każdy z tych miejsc musi być traktowany indywidualnie, czyli tak w zasadzie tą metodę musimy tak in situ zastosować, czyli musimy dokładnie zrobić badania pod nią. Czym to się objawia na początku? Na początku trzeba zrobić bardzo dokładną charakterystykę całego terenu, żeby wiedzieć, gdzie mamy tak zwane miejsca silnie zanieczyszczone, czyli hotspoty. No i generalnie idea IETU i moja, którą wprowadziłam, jest taka, że jeżeli pobierzesz glebę czy tam grunt z tych hotspotów i zrobisz stabilizację na tych bardzo silnie zanieczyszczonych miejscach i ona ci wyjdzie, to znakiem tego żadne warunki później wychodząc w teren cię nie zaskoczą. I dokładnie tak żeśmy zrobili. Zrobiliśmy charakterystykę terenu. Z tych miejsc najbardziej zanieczyszczonych pobraliśmy glebę. Na tej podstawie zrobiliśmy badania wazonowe w fitotronie, tam mamy kontrolowane warunki, gdzie dobraliśmy dodatki doglebowe i tu się znowu okazało, że te, które żeśmy myśleli od początku i dawki będą dobre i one okazały się dobre, natomiast trzeba było dwukrotnie zwiększyć dawki, bo jednak procentowa zawartość metali, zwłaszcza kadmu, ołowiu i cynku, doprowadziła do tego, że po prostu te formy wytrącające się metali nie były tak stabilne, więc trzeba było zwiększyć ilość tych dodatków. Natomiast co jest również bardzo ważne, o czym już wspomniałam, to zastosowanie lokalnych, rodzimych gatunków roślin. Nie wprowadzamy gatunków obcych, żeby też nie zaburzać bioróżnorodności miejsca. Natomiast w tej metodzie również jest bardzo ważne, żeby te trawy nie pobierały zanieczyszczeń, bo wiadomym jest to, że prawie 90% tej mobilności metali ograniczamy, ale trochę tej metali jeszcze mobilnych w gruncie pozostaje, więc te trawy, które są wysiewane po okresie stabilizacji, muszą być tak wyselekcjonowane, że będą pobierały, jeżeli w ogóle będą pobierały metale, to będzie to tylko do strefy korzeniowej. W ogóle nie będą one przychodzić do części nadziemnej. I tutaj właśnie na tym polegało nasze zadanie. Wyselekcjonowaliśmy takie trawy
z rodzimych gatunków. Stworzyliśmy mieszankę, bo też chodzi o to, żeby nie wysiewać jeden gatunek trawy, bo jest to zazwyczaj bardzo ryzykowne, bo jeżeli by przyszedł jakiś szkodnik czy patogen i zniszczy nam całą, powiedzmy sobie, plantację tych roślin, czy tam wysiew, no to też nie jest z punktu widzenia i ekologicznego dobre, więc zawsze robimy na mieszankach traw. No i się to udało, dokładnie zrobiliśmy to na Górze Antonii i teraz dokładnie wiemy, bo badania też są cały czas prowadzone, pobieramy sobie trawy co roku i patrzymy, czy faktycznie ta mobilizacja metali dalej jest na stałym poziomie, czyli nie ma jej tak jakby, tak? Czyli że są na trwale związane. Możemy to robić zarówno poprzez pobieranie próbek gleby, ale lepiej jest to robić poprzez badanie części nadziemnych roślin, bo jeżeli się okaże, że roślina dalej nie pobiera tych metali ciężkich do części nadziemnej, no to wiemy, że ten proces stabilizacji odbywa się odpowiednio. Natomiast zawsze ten proces fitostabilizacji wspomaganej musi być dedykowany konkretnie do danego miejsca, dlatego że to już nie chodzi nawet o skład metali, bo mogą być, w jednym będzie arsen, w innym będzie więcej chromu czy innych metali, natomiast tu głównie chodzi też o ilość dostępnych form, żeby tak dobrać te dodatki, żeby to było później stabilne i żeby nie było wymywania ani przechodzenia w głąb profilu. Fitoakumulacja jest owszem dobra, natomiast żeby to miało ręce i nogi w tej fitoekstrakcji, bo to trzeba tak powiedzieć, bo to jest ekstrahowanie metali do części nadziemnych, to trzeba mieć odpowiednie gatunki roślin. Te gatunki roślin tolerują wysokie stężenia metali, natomiast te stężenia metali, które były na hałdzie, były tak wysokie i one były wręcz już toksyczne dla tych roślin, że kompletnie ta droga, czyli pobieranie metali przez rośliny nie miała możliwości bytu, bo po prostu te rośliny po posadzeniu, po miesiącu po prostu by uschły, bo by były tak toksyczny efekt tych metali. No a tutaj jeszcze trzeba też powiedzieć, że bo potencjalnie na tej hałdzie są tak zwane hiperakumulatory, czyli malutkie roślinki, które sobie bardzo dobrze dają radę, one mają procentowe zawartości, natomiast ilość wyciągnięcia metalu, czyli oczyszczenia gleby jest bardzo niewielki, ponieważ biomasa tej rośliny jest, one dorastają do 20 cm. No tu w Instytucie stosujemy taką praktykę, że właśnie do pobierania metali z gruntu wykorzystujemy rośliny energetyczne, na przykład miskanta czy też inne, to są obce gatunki, natomiast mamy je, powiedzmy sobie, tak przebadane, że one się nie rozprzestrzeniają na inne odległości, czy w ogóle nie są agresywne. Natomiast tu nie było tej możliwości, bo to co mówię, miskant czy inne gatunki roślin energetycznych nie rosłyby po prostu poprzez toksyczność, jaka była w gruncie spowodowana wysokim stężeniem metali, po prostu by nie przeżyły. Today, Antonia Hills serves as a recreation area for the residents in the vicinity. Thanks to the modification, the exposure of people is reduced and the health of the resident is increased. The creation of a public space for social integration is created, biological diversity is improved, and the improvement of the local climate and the ability of the area to retain rainwater are also improved.